accepts different types of sacrifice performed with various material elements, rituals, and mantras offered to the demigods under different names according to the interest and purpose of the performer. Czwarta pieśń Śrīmad Bhagavatam, rozdział 21, instrukcja Hare, tekst 33. Czwarty, przepraszam. 34. Najwyższa osoba Boga jest transcendentalny i niezanieczyszczony przez ten świat materialny. Ale chociaż jest on skupioną duszą bez różnorodności materialnych, niemniej jednak dla korzyści duszy uwarunkowanej przyjmuje on różnego rodzaju ofiary, wypełnione przy użyciu różnorodnych materialnych elementów, rytuałów i mantr, ofiarowane ku Bogu pod różnymi nazwami, w zależności od interesów i celów pełniących ofiarę. Report. For material prosperity, there are recommendations in the Vedic for various types of yajna, sacrifice. In the Bhagavad Gita 3.10, it is confirmed that Lord Brahma created all living entities, including human beings and demigods, and invited them to perform yajna according to their material desires. Saha yajna praja shastra. These performances are called yajnas because the ultimate goal is to satisfy the Supreme Personality of Godhead Vishnu. The purpose of performing yajnas is to get material benefit, but because the aim is to simultaneously satisfy the Lord, such yajnas have been recommended in the Vedas. Such performances are known, of course, as karma kanda, or material activities, and all material activities are certainly contaminated by the three modes of material natures. Generally, the karma kanda, ritualistic ceremonies, are performed in the mode of passion. Yet the conditioned souls, both human beings and demigods, are obliged to perform these yajnas because without them one cannot be happy at all. Znaczenie. Dlatego, kto chce osiągnąć materialny dobrobyt, Vedy polecają różnego rodzaju jagi, ofiary. Bhagavad Gita 3.10 potwierdza, że Pan Brahma stworzył wszystkie żywe istoty łącznie z istotami ludzkimi i półbogami i doradził im, by pełnili jagie zgodnie z ich materialnymi pragnieniami. Sahaja i prażarstwa. Czyny te nazywane są jagiami, ponieważ ostatecznym ich celem jest zadowolenie najwyższej osoby Boga, Kryszna. Celem spełniania jagi jest osiągnięcie materialnej korzyści, ale ponieważ jednocześnie są one przeznaczone dla przyjemności najwyższego Pana, więc Vedy polecają takie ofiary. Oczywiście ceremonie takie znane są jako karma kanda, czyli działanie materialne, a z pewnością wszystkie materialne działania są zanieczyszczone przez siłę natury materialnej. Mało rytualistyczne ceremonie karma kandy pełnione są w gumie pasji, ale mimo to zarówno istoty ludzkie, jak i półbogowie zobowiązani są pełnić takie jagie, gdyż bez nich nikt nie może być w ogóle szczęśliwy. Srila Vishwanath Thakur comments that these karmakanda, ritualistic ceremonies, although contaminated, contain touches of devotional service because whenever there is a performance of any yajna, Lord Vishnu is given a central position. This is very important because even a little endeavor to please Lord Vishnu is bhakti and is of great value. A tinge of bhakti purifies the material nature of the performance, which by devotional service gradually come to the transcendental position. Therefore, although yajnas are superficially material activities, the results are transcendental. Such yajnas as Surya Yajna, Indra Yajna, and Chandra Yajna are performed in the name of the demigods, but these demigods are bodily parts of the Supreme Personality of Godhead. The demigods cannot accept sacrificial offerings for themselves, but they can accept them for the Supreme Personality of Godhead, just as a department tax collector of a government cannot collect taxes for his personal account, but can realize them for the government. Any yajna performed with this complete knowledge and understanding
is described in Bhagavad Gita as Brahmapanam, or a sacrifice offered to the Supreme Personality of Godhead. Since no one but the Supreme Lord can enjoy the results of sacrifice, the Lord said that He is the actual enjoyer of the sacrifice. So sacrifice should be performed with this view in mind. Tak więc Srila Vishwanath Chakravarti Thakura zauważa, że chociaż te rytualistyczne ceremonie karmakandy są zanieczyszczone, zawierają one elementy służby oddania. Kiedykolwiek bowiem spełniona jest jakaś jagya, w jej centrum jest Pan Wisznu. Jest to bardzo istotne, ponieważ nawet mały wysiłek dla zadowolenia Pana jest bhakti i posiada wielką wartość. Odcień bhakti oczyszcza materialną naturę wykonawców ofiary, którzy dzięki służbie oddania stopniowo dochodzą do pozycji transcendentalnej. Dlatego chociaż na pozór takie jagieł wydają się być czynnościami materialnymi, to ich rezultat jest transcendentalny. Takie jagieł jak Surya Jagya, Indra Jagya i Chandra Jagya ofiarowane są półbogom, ale ci półbogowie są częściami ciała najwyższej osoby Boga. Półbogowie nie mogą przyjąć ofiar dla samych siebie, ale mogą przyjąć je dla najwyższej osoby Boga. Tak jak występujący z ramienia rządu poborca podatków nie może pobierać podatków na swój osobisty rachunek, ale może to robić dla rządu. Bhagavad Gita stwierdza, że jakakolwiek jagya pełniona z tą kompletną wiedzą i zrozumieniem jest brahmarpanam, czyli ofiarą dla najwyższej osoby Boga. Ponieważ nikt prócz najwyższego Pana nie może cieszyć się rezultatem ofiary, więc Pan mówi, że On jest rzeczywistym podmiotem radości wszystkich ofiar. Uktaram jagya tapasam sarva vakavaheshara. Ofiary należy pełnić z taką intencją w umyśle. As stated in Bhagavad Gita, Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmanak Agno, Brahmana Utam, Brahmaiva Tena, Gantavya, Brahma Karma, Samadhina. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. The performer of sacrifice must always keep in view that the sacrifices mentioned in the Vedas are meant to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Vishnu Aradyate Panta, Vishnu Prana 389. Anything material or spiritual done for the satisfaction of the Supreme Lord is understood to be an actual yoga. And by performing such yogas, one gets liberation from material bondage. The direct method of... Okay, let's stop there. Jako znajomie Bhagavad Gita 4:24 Brahmarpanam Brahma Havid Brahmanam Brahma Nahutam Brahmavyatana Gnathyam Brahma Karma Samadhina. Całkowicie pogrążony jest w świadomości Kryszny. Ten z pewnością osiągnie królestwo duchowe, albowiem poświęca się on całkowicie czynnościom duchowym, których rezultat procesu konsumpcji jest absolutny. A to, co zostało ofiarowane, jest tej samej natury duchowej. Pełniący ofiarę musi zawsze pamiętać, że ofiary polecone w Vedach spełniane są dla zadowolenia najwyższej osoby Boga. Vishnu Aradyate Panta, Vishnu Purana 3.8.9. Wszystkie działania materialne i duchowe wykonywane dla zadowolenia najwyższego Pana uważane są za prawdziwą jagię, a spełniając takie jagie otrzymuje się wyzwolenie z materialnej niewoli. The direct method of getting liberation from material bondage is devotional service, comprising the 9 following methods: Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Achanam Bandhanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Srimad Bhagavatam 7.5.23. This 9-fold process is described in this verse as Visuddha Yagya Gana, or satisfying the Supreme Personality of Godhead directly by channel knowledge concentrated on the form of the Supreme Lord Vishnu. This is the best method for satisfying the Supreme Lord.
One who cannot take to this direct process, however, should take the indirect process of performing yajna for the satisfaction of Vishnu or yajna. Vishnu is therefore called Yagyapati, Shripati, Yagyapati, Jagatpati. Bezpośrednią metodą osiągnięcia wyzwolenia z materialnej niewoli jest służba oddania, składająca się z następujących metod. Śravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Bhavasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Zvedanam, Bhagavatam 7.5.23. Werset ten opisuje proces składający się z 9 metod służby oddania jako Vishuddha Vijnana Gana, czyli bezpośrednie zadowolenie najwyższej osoby Boga przez transcendentalną wiedzę skupioną na formie najwyższego Pana Vishnu. Jest to najlepszy sposób na usatysfakcjonowanie najwyższego Pana. Ten, kto nie może przyjąć tego bezpośredniego procesu, powinien zaakceptować pośredni proces pełnienia jagi dla zadowolenia Vishnu, czyli jagi. Dlatego Vishnu nazywany jest Yagyapatim, Shriyapatim, Yagyapatim, Jagatpatim, Bhagavatam 2.9.15. The Supreme Personality of Godhead's deep scientific knowledge is concentrated in the Supreme. For example, medical science knows some things superficially, but doctors do not know exactly how things happen in the body. Lord Krishna, however, knows everything in detail. Therefore, his knowledge is Vijnana Gana, because it does not have any of the defects of material science. The Supreme Personality of Godhead is Visuddha Vijnana Gana, the concentrated transcendental knowledge. Therefore, even though he accepts karma kandya, materialistic yajnas, he always remains in the transcendental position. Therefore, the mention of Aneka Guna refers to the Supreme Personality of Godhead's many transcendental qualities, for he is not affected by the material qualities. The different kinds of material paraphernalia or physical elements are also gradually transformed into spiritual understanding, because ultimately there is no difference between material and spiritual qualities, for everything emanates from the Supreme Spirit. Głęboka naukowa wiedza najwyższej osoby Boga koncentruje się na najważniejszym punkcie. Na przykład wiedza medyczna zna pewne powierzchowne fakty, ale lekarze nie mają szczegółowej wiedzy na temat procesów zachodzących w ciele. Jednak Pan Kryszna zna wszystko dokładnie. Dlatego jego wiedza jest Vijnana Gana, ponieważ nie posiada żadnych defektów nauki materialnej. Najwyższa osoba Boga jest Vishuddha Vijnana Gana, skupiona wiedzą transcendentalną i z tego względu zawsze pozostaje on w pozycji transcendentalnej, mimo przyjmowania materialistycznych jagi karma kandy. Dlatego przytoczone słowa Aneka Guna odnoszą się do licznych transcendentalnych cech najwyższej osoby Boga, jako że nie oddziaływują na niego cechy materialne. Również różnego rodzaju materialne parafernalia czy elementy fizyczne stopniowo przekształcają się pod wpływem zrozumienia duchowego, ponieważ ostatecznie nie ma różnicy pomiędzy cechami materialnymi a duchowymi, gdyż wszystko emanuje z najwyższego ducha. So this is a Chintabheda Tattva. Everything is one and also different. To jest właśnie naczynka Bheda Tattva, że wszystko jest jednym, ale jednocześnie różne od siebie. So if we use the material things in the service of the Lord, they become spiritualized. Jeśli używamy materialnych rzeczy w służbie dla Pana, one się uduchawiają. The example is given of iron in the fire. Iron is not fire, but if it's put in the fire, it becomes just like fire. Podawany jest przykład żelaza w ogniu. Żelazo nie jest ogniem, ale jeżeli umieścimy je w ogniu, ono działa jak ogień. This is realized by a gradual process of realization and purification. One vivid example of this is Dhruva Maharaj, who took to meditation in the forest to achieve material benefit, but ultimately became spiritually advanced and did not want any benediction from material profit. He was simply satisfied with the association of the Supreme Lord. Ashaya means determination. Generally, a conditioned soul has the determination for material profit,
Well, when these desires for material profit are satisfied through performance of yajna, one gradually achieves the spiritual platform. Then his life becomes perfect. Zrozumieć to można poprzez stopniowy proces realizacji i oczyszczenia. Żywym przykładem tego jest Hare, który rozpoczął medytację w lesie, chcąc osiągnąć korzyść materialną, ale ostatecznie zrobił postęp duchowy i nie pragnął żadnego błogosławieństwa przynoszącego zysk materialny. Był zadowolony, mając po prostu towarzystwo najwyższego Pana. Ashaja oznacza determinację. Na ogół uwarunkowana dusza jest zdeterminowana, by osiągnąć materialny zysk, ale gdy ktoś zaspokaja to pragnienie materialnego zysku przez spełnianie jagi, wówczas stopniowo osiąga prawdę duchową. Then his life becomes perfect. Srimad Bhagavatam 2.3.10 therefore recommends akama savakam ova mokshakama udadati tivrena bhakti yogena yajate purisham param. Everyone, whether akami, a devotee, savakam, a karmi, or mokshakama, a jnani or yogi, is encouraged to worship the Supreme Personality, guided by the direct method of devotional service. In this way, one gets both material and spiritual profits simultaneously. Wtedy życie takiej osoby staje się doskonałe, dlatego Srimad Bhagavatam 2.10 poleca akama sarvakam ovam mokshakama udadati tivrena bhakti yogena yajata purusham param. Każdego, czy to akama, bhaktam, sarvakama, karmitem, czy mokshakama, jnaniego lub yogina, zachęca się, by wielbił najwyższą osobę Boga poprzez bezpośrednią metodę służby oddania. W ten sposób można osiągnąć jednocześnie zysk materialny i duchowy. So, the verse again. The Supreme Personality of Godhead is transcendental and not contaminated by this material world. But although he is concentrated spirit soul without material variety, for the benefit of the conditioned soul, he nevertheless accepts different types of sacrifice performed with various material elements, rituals and mantras, and offered to the demigods under different names according to the interest and purpose of the performer. Najwyższa osoba Boga jest transcendentalny i niezanieczyszczony przez ten materialny świat. Ale chociaż jest on skupioną duszą bez różnorodności materialnych, niemniej jednak dla korzyści duszy uwarunkowanej przyjmuje on różnego rodzaju ofiary pełnione przy użyciu różnorodnych materialnych elementów, rytuałów i mantr i ofiarowywane półbogom pod różnymi nazwami w zależności od interesów i celów pełniących ofiarę. So we're very fortunate that we met a pure devotee like Srila Prabhupada, who is showing by his example as well as his precept how to become a pure devotee. My mieliśmy wielkie szczęście, że spotkaliśmy takiego czystego wielbiciela Srila Prabhupada, który nam pokazał, w jaki sposób poprzez swoje nauki i przykład, jak zostać czystym wielbicielem. By practicing very strictly and by preaching whenever opportunity was there, Prabhupada showed the best example. Poprzez dawanie nauk i również nauczanie, poprzez swój własny przykład, Prabhupada dawał nam najlepszy przykład. The Prabhupada was taxing his brain how to spread this mission wherever he went. Srila Prabhupada bardzo intensywnie analizował to, jak rozprzestrzenić ten ruch na całym świecie. We can also do that, but we can't break the principles. My również możemy to robić, ale nie możemy łamać zasad. So we have to be careful about innovating too much in our preaching. Musimy być ostrożni, żeby nie za bardzo wprowadzać jakieś innowacje w naszym nauczaniu. They call it bridge preaching, but the problem is the bridge goes two ways. To się nazywa nauczanie pomostowe, ale ten pomost on ma taki, można się nim poruszać w obydwie strony. So they may be in the name of preaching, and I've seen it happen. Like they preach through the yoga process, right? Then they become yogis and leave Krishna consciousness. Ja widziałem takie przykłady. Ktoś uczył jogi i został joginem i porzucił świadomość Kryszny. So that danger is there. We can use everything in Krishna's service,
but we have to remember that this is Maya's kingdom. To jest, możemy używać wszystkiego w służbie dla Kryszny, ale powinniśmy też pamiętać, że to jest królestwo Mai. So better to remain, you can say, loyal to the method of preaching that the founder Hare gave and by his example. Lepiej pozostać lojalnym do przykładu nauczania, który dał założyciel Hare. And it was very simple. Go and chant Hare Krishna, Madanga cartels, and speak to people about the philosophy of Bhagavad-gita. Jest to bardzo proste. Wychodzi się na zewnątrz, śpiewa się z Mridangą i kartalami. Mówi się też do ludzi o filozofii Bhagavad-gity. That was all that Prabhupada did, and he got tremendous results. To jest to, co Prabhupada zrobił i on miał olbrzymi rezultat. Because ultimately, Krishna is in everyone's heart. So, if Krishna dictates to somebody that these people are representing me, these people are sincere, you should hear from them, then a sincere person will do that, being prompted from within. I ponieważ Kryszna jest w sercu każdego, to Kryszna będzie kierował taką osobę do takich reprezentantów Kryszny, którzy są szczerzy i reprezentują go w ten sposób. Otherwise, there's some dangers there that we become affected by them. I w innym przypadku istnieje również niebezpieczeństwo, że będziemy pod ich wpływem tych osób, które nauczamy. If we're preaching the Bhagavad Dharma, we won't be affected by anybody. But if we have to go to hear from them, then we can get affected. Jeżeli my nauczamy Bhagavad Dharmy, to nie będziemy pod wpływem tych osób, ale jeżeli będziemy gdzieś się udawali i będziemy musieli słuchać tamtych osób, możemy wejść pod ich wpływ. But the preacher doesn't take their association, he gives his association. Ale nauczający nie przyjmuje towarzystwa tych osób, tylko daje swoje towarzystwo. Of course, some people won't like that because they'd rather teach themselves, but that means they're simply cheating. Teach themselves? What does it mean? Self-teach. Sam nauczył. Niektórzy nie lubią tego, ponieważ oni chcą uczyć się sami, ale one more time, actually the sentence. So my point was that if we're giving our association, jeśli my dajemy nasze towarzystwo, then because we're just representing the message of the Lord, ponieważ reprezentujemy we won't become, nie będziemy pod wpływem. we won't get contaminated. But if we have to, first of all, hear from them, Ale najpierw, jeśli będziemy musieli słuchać od nich, you know, that's the argument, right? We have to learn yoga so we can teach yoga at the temples so that they will attract more people. Na przykład jest taki argument, że musimy nauczyć się jogi, tak żeby nauczyć jogi w świątyni i przyciągnąć więcej osób. But I personally know a sannyasi in the early days, I can even tell you his name, was Pravachakacharya Maharaj. He got into this teaching yoga, he was even teaching the Shah of Iran. And now he's teaching yoga in Boulder, Colorado. It has nothing to do with Krishna. Ja pamiętam takiego mojego brata duchowego, pani Maharaja, który uczył jogi i uczył nawet Szacha Iranu. A teraz ma w Colorado Boulder centrum i to nie ma nic wspólnego ze świadomością Kryszny. He found he could make money doing this and he got a wife and is living happily. Zauważył, że można zarobić na tym jakieś pieniądze. Teraz ma żonę i żyje szczęśliwie. So better we should be faithful to the standard preaching that Prabhupada showed. Lepiej być tak wiernym, standardowym nauczaniu, które Prabhupada pokazał. Prabhupada was into that. Once on a morning walk, they were walking in the park somewhere, I think in Los Angeles, and somebody was doing a shoulder stand, you know, with the head and the feet up. Ja pamiętam, to z Prabhupadem szliśmy na spacer chyba poranny i zauważyłem, ktoś tam robił
stanie na głowie. And Prabhupada said, oh, that is very healthy. Prabhupada powiedział, to bardzo zdrowe. But the devotees asked Prabhupada, so we can do it in the temple? I prawdopodobnie się zapytali, Prabhupada, czy możemy to robić w świątyni? Prabhupada said, no. Prabhupada powiedział, nie, Not necessary. to nie jest konieczne. I mean, if somebody wants to practice a little yoga in the privacy of their room, nobody's going to make a big thing of it. But when you have to take the temple space, and I think it can be dangerous. Ja mam na myśli też, że jeśli ktoś chce praktykować trochę jogi prywatnie gdzieś w odosobnieniu w pokoju, to nie ma z tym problemu. A jeśli to zabiera, powiedzmy, przestrzeń świątyni, to jest inna kwestia. Personal example, right here in Moscow, I went maybe 10 years ago or more, and the GBC sannyasi, I forget his name, but he had an ashram only for men, separate from the city. And that was part of the program. 45 minutes every morning, they practiced yoga in the temple. Tam w Moskwie był taki ashram, gdzie tam był GBC, sannyasi, tak? Bhaktivedanta Krishnego Swami. Bhaktivedanta Krishnego Swami i tam był zawsze, to był ashram tylko dla mężczyzn i 45 minut rano zawsze praktykowali wszyscy jogę podczas programu. Well, my experience was the kirtans there were weak. Ale moje doświadczenie było takie, że te kirtany tam były słabe. Well, like for Guru Puj, the leader, the sannyasi, he wasn't there. He was in his room, and the leaders, you know, they weren't really into it. I widziałem, że na przykład Maharaj nie był na grupie życzenia Prabhupada i ci zwolennicy też tam byli nie zainteresowani bardzo. And the kirtans were mediocre. I kirtany były średnie. There wasn't so much enthusiasm. Nie było wiele entuzjazmu. But with Prabhupada, there was so much enthusiasm. You ever see the picture of the one when he was singing in the park? His whole face is so much absorbed in the kirtan. It was like, that was his meditation. Jak podczas kiedy Prabhupada tu był, to widzieliśmy, że on był bardzo zaangażowany w tę medytację. Kiedy robił kirtan w parku, to po prostu jego twarz to wszystko wyrażała tą głębię zaabsorbowania. And I had personal experience also in Vrindavan. We were having kirtan every night, and Prabhupada was enlivened by it, and he was getting ready to take rest, and I was there with Shruti Kirti, and Prabhupada suddenly spoke. He said, "This kirtan gives us life." I to ja doświadczyłem osobiście tego w Vrindavan, kiedy robiliśmy codziennie wieczorne kirtany, tam był też Shruta Kirti i Prabhupada po takim kirtanie nagle powiedział, ten kirtan daje nam życie. This is a special mercy of Lord Chaitanya. To jest szczególna łaska Pana Chaitanya. And if we don't get life from the kirtan, jeżeli nie będziemy mieli życia w kirtanie, simply sex. to po prostu życie seksualne. So why take a risk? Po co to ryzykować? Get into the kirtan more. Trzeba przełączyć się do kirtanu. I was living alone sometimes in Hong Kong, but I was having kirtan with myself. Ja żyłem samotnie w Hongkongu przez jakiś czas, ale robiłem sam kirtan. Even going on the street, doing kirtan by myself. Nawet sam wychodziłem na ulicę i sam śpiewałem. And I was able to maintain. I byłem w stanie się utrzymać. And even in Japan, we were there, and in the temple, we couldn't have loud kirtan because the houses were made like paper, and the next house was so close that the neighbors complained. Nawet w Japonii, gdzie domy są bardzo blisko siebie i są zrobione z papieru, tam ci sąsiedzi narzekali na kirtan. Especially in the morning, we couldn't have loud kirtan at 4:30. Szczególnie o 4:30 rano nikt nie mógł śpiewać głośnego kirtanu. So we wrote to Prabhupada and asked him what we should do. Napisaliśmy do Prabhupada z pytaniem, co trzeba zrobić. He said, you can maintain yourself just with japa. Powiedział, że możecie utrzymywać się jedynie poprzez japa też. So that's what we did. I mean, we really concentrated on our japa. I to jest to, co robiliśmy. My rzeczywiście koncentrowaliśmy się na japa. So the holy name is especially for this age. Święte imię jest szczególnie dla tego wieku. What is that verse? Kali Desha Raja Asti Heko Mahana Kirtanana Krishna Sya Bhakti Sangha Paramaji.
that in the Kali Yuga is an ocean of faults, but the one great quality, simply by this Krishna Kirtan, we can attain perfection. Yuga jest oceanem błędów, ale jest jedna dobra cecha, że poprzez ten Kryszna Kirtan możemy osiągnąć wszelką doskonałość. Okay, any questions, comments? Czy jakieś pytania, czy komentarze? Rita Hare, nice to see you. Where have you been? Miło Cię widzieć, prawda? Gdzie byłeś? You sent your better half. Przysłałeś lepszą połowę. Pracowałem. He was working. Ja chciałem zapytać o to, jak nauczać osoby materialistyczne, bo tutaj była mowa o karmakancie. How can we preach to materialistic people in regard karma kanta? Mentioned here. Tutaj był poruszony temat karmakanty, że ona była połączona z ofiarą dla Wisznu. So this karma kanta was connected with the sacrifice to Vishnu. So how should we preach to materialistic people now? We should preach to them. Chant Hare Krishna. Myśmy nauczać ich, żeby intonowali Hare Krishna. Why do we have that's the same thing? You want to reach your nose like this, or you can come to your nose like this. Możesz dotknąć nosa prosto. Why not go directly? Dlaczego nie bezpośrednio? Therefore, Prabhupada is mentioning Shravanam Kirtana Vishnu Smartapada Sevanam. That's the direct process. Dlatego Prabhupada tu mówi, że to jest bezpośredni proces. The 9 processes of devotional service, beginning with hearing. 9 procesów służby oddania, począwszy od słuchania. So that's what we should preach. Please, Tego powinniśmy nauczać. come and hear the message of Lord Chaitanya. Proszę, przyjdźcie, posłuchajcie przekazu Pana Chaitanya. Somehow we get them to hear. That's why Prabhupada emphasized the book distribution, because then you're also hearing. I to w ten sposób będziemy mogli zaangażować ich w słuchanie i Prabhupada dlatego też naciskał na rozprowadzenie książek, bo to również jest słuchanie. We should regularly hear the message of the Lord coming in the line from Chaitanya Mahaprabhu. Powinniśmy regularnie słuchać przekazu Pana pochodzącego od linii Chaitanya Mahaprabhu. Regularly hear. Regularnie. Then all our doubts will go away. Wtedy wszystkie nasze wątpliwości odejdą. We can question Możemy zadać pytanie, why the Goswami is saying this, why Prabhupada is saying this. Yeah, we have a right to question. dlaczego Goswami mówią tak, a Chaitanya mówią tak. Mamy prawo do pytań. Not only have a right, we have a duty to question. Nie tylko prawo, ale mamy obowiązek. And the Guru's duty is to remove those doubts. A obowiązkiem Guru jest usunięcie tych wątpliwości. If he's not capable to remove the doubts, then he shouldn't be a guru. He shouldn't sit on the Vyasasana. Jeżeli nie jest zdolny do usunięcia wątpliwości, to nie powinien być guru i nie powinien siedzieć na Vyasasanie. And it's not a difficult job. Prabhupada wanted everybody to become. He wanted thousands of gurus. Ale to nie jest trudna praca. Prabhupada chciał mieć 1000 guru. That's why I'm not against women being gurus. Dlatego ja nie mam nic przeciwko temu, żeby kobiety były guru. If they know the science, let them speak. If somebody wants to accept them, Jeżeli znają tą naukę, niech mówią. Jeżeli ktoś chce je przyjąć, to nie ma w tym nic złego. what do you think, Mataji? Co myślisz, Mataji? Yeah, she agrees. Okay, anyone else? Yes. I wonder when in the Vedic times there were yagas and the demigods they used to come. You know, if you didn't use the microphone, I think I could hear you better. In the Vedic times there was yagas performed where demigods came personally to these Right. yagas, Right. even Lord Vishnu. Yeah. So I wonder why they were coming. Because in yaga we offer just some rice or ghee, and this is not much. They have much more in their Yeah, they bowls. had So gallons of ghee and something. so why did they come, actually? They came to take part in the yoga. Why not? They're in the material world, so sacrifices were being made, and Vishnu sometimes came, so they were invited. You know, we read about how Sati went for one of those yogis that her father was performing, right? And then they were all surrounding, you know, and But this is very little thing, like little ghee or rice. it wasn't little, though. They had tons of ghee. Yeah, but there should be something more, because nobody is really interested in some amount of rice. Oh, sometimes they sacrifice animals also, but that would make you more interested to see the cow
being sacrificed and then rejuvenated. That's like a miracle right in front of you. Anyway, now we have the Sankirtanya here. There was the next question? Ja zapytałem, jak to, w jakim powiedzmy celu dokładnie przychodzili ku Bogowie, kiedy były ofiarowane jagie, ponieważ my ofiarujemy wielki troszkę ryżu czy gi. I to wydaje się, że nie jest takie atrakcyjne, żeby spowodować, żeby aż półbogowie przybywali na taką jagię. Maharaj odpowiada, że tam były ofiarowane olbrzymie ilości tych produktów i czasami nawet były ofiarowane zwierzęta, które otrzymywały nowe życie w tej ofierze, więc to było całkiem interesujące do tego stopnia, że przybywali półbogowie czy też Pan Wisznu. So, Gurudev, you mentioned about bridge preaching, right? And yeah, I'm saying it can be dangerous. yes, I just wanted to have a question on this regard, or sort of a comment. Vyasadeva, when writing Srimad Bhagavatam, he also, in some sense, tried bridge preaching by writing before Srimad Bhagavatam about Karam Kand and slowly elevating. But he was by himself not satisfied and he realized it just doesn't work. That's why he wrote Srimad Bhagavatam. In first canto, he writing. Now my question is coming on this regard that after Prabhupada left, like physically, he is still present, then I have seen people who are trying bridge preaching and they quote like, oh, Bhakti Siddhanta used to do this one, he used to do this, so we have to be creative. But they are not doing, as you say, the chanting, or they say, for example, distributing books of Prabhupada. No, we first have to teach the yoga. So, isn't it, Gurudev, that we are just flogging a dead horse, that Ved Vyas already proved that this bridge preaching is not working and you can get caught up. So why are we trying it still, Gurudev? Are you trying? No. I mean, we as a movement. We? No, but I don't see that. It's every temple is being done, going like that. So maybe I can. So you will make your GBC and you'll go and tell them to stop doing that. Who's going to tell them? Because they're saying, well, we're getting results. People are coming to learn yoga and then later they become devotees. So what's the problem? Oh. That's how they present it, and we're getting results. We can ask them what kind of results. Okay, what kind of devotees they are. They can be devotees. That's what right. Kind okay, so you and I, the three of us are conservative, but when you meet the liberals on this point, they're the GBC there, so then we have to be challenged in a competition and see what happens at the end. Otherwise, you waste your time trying to just show them a better example. Show them, get results by preaching directly. Then you won't have to go to the bridge. Then they'll come to you and they'll say, how do you get so many good men, shaved up, fired up brahmacharis? And you say, yes, because we just preach directly to them. That this is I don't see the conservatives getting such great results. Where are they? Well, give me an example, like somebody who's preaching strictly conservative Krishna consciousness. Maybe Shriram, he's pretty strict. Bhakti Vikas Swami Maharaj. Bhakti Vikas, yeah. Also, he's getting a lot of. Yeah, I agree. But somebody like Radhanath's on the liberal side, he gets even more results. Anyway, so what's the use of talking about it? No, I don't understand the point that you're trying to make. You're preaching to the choir. I understand. I don't preach preaching. The whole conversation was on the point that preaching is dangerous. So what's the next point we made? The point was. Why don't we what? Who's we? I mean, it's. You mean that that's not your position. I mean, when you become a senior GBC man, then you can talk like that. Why don't we? Because you're not the authority. Listen, when Prahlada comes, you can talk to him. He's in a better position to maybe make a change. They don't listen to me. They think I'm too conservative. They think I hate women too. Even though I have
have so many females. That was an accusation that was thrown at me repeatedly. Because I think women should be dependent on their husband, their father. They want to be independent, so they don't like it. I am conservative. I don't think the women should be given independence. I think they should be under the authority of their father, their guru, or somebody. So, in other words, you're a little utopian. Let's be realistic. We have what we have. How should we go forward? The best way to go forward. The best way to go forward is to show results right here. You're conservative. So Temple is not going to mind if you make some brahmacharis. So then, let's do it. Show by result. But I don't see results in Poland. Where are we getting results? The two places, like Ukraine and Belarus and parts of Russia, and the other part is India. They get any results from India? This lady's from Ukraine? Yes. Okay, we'll stop here. Shiva Bhagavatam ki. Jai. Shri Prabhupada ki. Z kolejnej strony Kamaraczki. Jai. So I'd like to go to Belarus, but I'm afraid. They'll capture me. Put me in a jail. Can you get me to go to Belarus?